Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię Guinnessa, to będzie taki odcinek vlogowy. Prosiliście mnie, żebym opisywała swoje rybki i trochę przybliżyła ich osobowości. To zrobię w następnym odcinku, natomiast ten cały odcinek chciałabym poświęcić Guinnessowi, bo jego historia jest dosyć ciekawa. Była dla mnie i dalej jest ogromną lekcją. Nauczyłam się, odkąd go mam, dużo więcej niż przez ten cały czas, kiedy miałam rybki. Więc jeśli dla kogoś też to by była lekcja albo coś mógłby z tej historii wynieść, to oczywiście zapraszam do oglądania. Guinness był moim wymarzonym prezentem urodzinowym. Tak naprawdę zaczęłam go wybierać dużo przed urodzinami. Nie wiedziałam dokładnie, czego chcę, ale mniej więcej miałam jakiś zamysł, więc dostałam od sprzedawcy akwarium z pięknymi ranczu, no i gdzieś tam zaplątany Guinnessik. W ogóle nie myślałam jakoś poważnie o orandach, ale jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że tak, nie chcę oglądać żadnych innych filmów, to musi być ten. Bardzo długo na niego czekałam, bo ja sobie lubię planować i chciałam, żeby przyszedł dokładnie w moje urodziny, ewentualnie trochę po, ale nie wcześniej, bo to może pecha przynieść i tak dalej. Więc dostawałam na bieżąco jego zdjęcia i filmiki i nic nie wyglądało na to, że jest chory. Cały czas się pięknie ruszał, miał pięknie postawione płetwy i byłam po prostu w nim zakochana. Kiedy przyszedł, ustawiłam mu kwarantannę 90 litrów i siedział sobie w niej 2 dni, właściwie siedział to dobre słowo. Był sobie w rogu, bardzo dużo odpoczywał i właściwie prawie nie pływał. Ja w tym czasie też starałam się go nie niepokoić, miał wyłączone światło, zresztą tutaj nawet nie mam świateł. Obserwowałam go raczej z daleka, oczywiście podchodziłam na karmienie i tak jakieś pobieżne oglądanie go dookoła. Trzeciego dnia, kiedy on dalej był słaby i wyglądał, jakby był bardzo zestresowany po podróży i dalej odpoczywał po kontakcie ze sprzedawcą, postanowiliśmy, że prawdopodobnie jest smutny i może faktycznie przydałoby mu się towarzystwo. Nie chcąc ryzykować swojego dużego akwarium, przełożyłam go tutaj do 200 litrów, gdzie mieszkał z Bombonem i tam prowadziłam dalszą obserwację. W tym czasie jeszcze w tym akwarium była czerwona oranda. To jest akwarium do spokojnej starości. Bonbon problemy, jak wiecie, stracił oko, miał różne guzy, rybka po przejściach. Natomiast oranda w dużym akwarium strasznie dryfowała do góry brzuchem. Oranda, jak zobaczyła tylko Guinnessa, po prostu zakochana w nim, biegała za nim, cały czas pokazywała się z każdej strony, ale Guinness nie był chyba gotowy jeszcze na takie kontakty, bo raczej właśnie chował się w rogu, odpoczywał, no i to też mnie strasznie niepokoiło, ale na tyle nie widziałam żadnych znaków chorobowych, że postanowiłam po prostu orandę przenieść z powrotem do dużego akwarium, żeby Guinness spokojnie sobie mógł dojść do siebie. To był błąd, jak się okazało, ale o tym później. Guinnessik, odcinek o tobie. Guinness ma takie coś, że on nie patrzy nigdy w oczy i zazwyczaj pływa albo w jedną, albo w drugą stronę, albo się odwraca całkiem pupą. I naprawdę raz tylko na mnie spojrzał w oczy i po prostu aż zrobiłam zdjęcie i jest gdzieś na Instagramie. Także widzicie. Przez cały ten czas, przez te pierwsze dni i później tygodnie, cały czas byłam w kontakcie ze sprzedawcą. Wiem, że nie sprzedałby mi chorej ryby, bo ryba przed wysłaniem za granicę nie dość, że ma wewnętrzną kontrolę zdrowotną, to także zewnętrzną przychodzi Cefas i po prostu ogląda rybę, badają pod mikroskopem i tak dalej. Natomiast kiedy Guinness już 4. czy 5. dnia się ruszył, zauważyłam, że ma bardzo nietypowy sposób pływania. Trochę kojarzył mi się z małą rybką, która tak pływa i się otrzepuje, bo tak jakby nie umiała złapać balansu. Było to dla mnie dziwne. Przy okazji też, jak już się bliżej mu przyjrzałam, to okazało się, że ma dziwnie zatkany nos. Na początku mi się to wydawało jak wzrost kaptura, bo to były takie białe, ciągnące. Niektóre ryby z kapturami mają właśnie, jak kaptur rośnie, robią się takie białe kropki i jest to zupełnie naturalne. Ale u niego to było w nosie. Po kontakcie ze sprzedawcą faktycznie okazało się, że on wyjechał z takimi dziwnymi zmianami, ale był cały czas aktywny i nie wzbudzało to żadnych wątpliwości. Ta jego wydzielina z nosa, czy cokolwiek to było, wyglądało trochę jak grzyb
bo było takie właśnie bawełniane, ciągnące się. No i stwierdziłam, że może dlatego tak dziwnie pływa, bo mu tam coś przeszkadza, zalega. Więc postanowiłam wdrożyć leczenie na grzyba i bakterie, bo to jest jeden środek. Ale w tym czasie też poszukiwałam różnych odpowiedzi, bo już prawie minął tydzień, ta ryba dalej nie pływa tak, jak powinna pływać. Więc kontaktowałam się oczywiście z milionem ludzi i też próbowałam zasięgać kontroli weterynaryjnej. Żaden irlandzki weterynarz nie raczył mi pomóc, ale dostałam pomoc z Wielkiej Brytanii i weterynarz odpisał, że te leki, których używam, to jest dobry trop, ale że dodałby jeszcze jakiś środek przeciwpasożytniczy z tej samej firmy, bo to mogą być jakieś pierwotniaki. Wiem, że stosowanie tych dwóch środków jest bezpieczne i często polecane, więc oczywiście taką kurację mu przeprowadziłam. Tutaj też taka mała uwaga, że specjalnie nie będę mówić, jakich leków używałam, a to nie dlatego, że nie chcę reklamować czy coś takiego, ale po prostu boję się, że jeśli ktoś zauważy podobne objawy u swojej ryby, to będzie chciał leczyć tym samym, a to nie zawsze jest tak, bo nie da się leczyć ryby ani przez internet, ani też nie chcę komuś doradzać, zwłaszcza, że ja naprawdę jestem przeciwnikiem leków i zawsze uważam, że trzeba próbować tego, co się da, żeby nie doprowadzić do leczenia. W każdym razie po tej kuracji, ona chyba trwała 5 dni z tego co pamiętam, nie było ani żadnej poprawy, jeśli chodzi o jego nos, ani też o sposób pływania. A wręcz było gorzej, bo zaczął się ocierać o przedmioty i pływał tak specjalnie pływał, tak jakby bokiem podpływał, żeby się o coś podrapać. Strasznie mnie to niepokoiło i na tym etapie stwierdziłam, że to na pewno będą pasożyty. Ale też zastanawiało mnie, dlaczego nie pomógł ten pierwszy środek na pasożyty, więc znowu po kontakcie ze sprzedawcą, ale też w kontakcie z tym weterynarzem i też naprawdę z kilkoma innymi osobami doszliśmy do wniosku, że to prawdopodobnie będą jakieś przywry. Takie najczęstsze to oczywiście są te skrzelowe albo skórne. I tutaj już nie ma co się patyczkować. Ta ryba jest osłabiona, więc dajemy lekarstwo z grubej rury dla karpi koi. Nie było to łatwe, bo w tym kraju oczywiście, w którym mieszkam, ciężko jest cokolwiek dostać lokalnie, więc oczywiście musiałam zamówić przez internet. A że jest to lekarstwo dla karpi koi na ogromne litraże, więc trzeba było też zamówić wagę apteczną, żeby odmierzyć odpowiednią ilość tego proszku. Kuracja znowu trwała kolejny tydzień, chyba, nie pamiętam, tak, około 5 dni chyba trwała i zero poprawy, a wręcz było gorzej, bo ryba dostawała jakichś dziwnych ataków. To właściwie na pewnym momencie wyglądało, jakby to było coś z pogranicza nawet epilepsji czy padaczki, bo on się po prostu kładł na boku i nim rzucało, zobaczycie filmiki, albo też wchodził pod filtr i tam specjalnie siedział. On miał tutaj możliwość manewru, żeby wyjść spod tego filtra, ale on tam uwielbiał siedzieć tak, jakby mu to przynosiło jakąś ulgę. Do tego stopnia tam tak często wchodził, że obdarł sobie boki, wprawdzie nie jakoś do krwi, ale zrobiły mu się tam przebarwienia, takie białe smugi. I też bałam się, że jeśli będzie tak dalej robił, to rozwinie infekcję bakteryjną, która dopiero wtedy go może pozamiatać. Oczywiście cały czas ja z nim tutaj siedziałam. Gadki motywacyjne, no już myślałam, że choćby od tego, że tyle z nim siedzę i tyle mu tłumaczę, jakie jest ważne i jak powinien wyzdrowieć, że już powinno mu się znudzić i już powinien powiedzieć, no dobra, no to już będzie mi lepiej. No ale nie. No i wiecie co, tak poszukując tych różnych rozwiązań, natknęłam się na bardzo fajną osobę, która miała rybę z bardzo podobnymi objawami, ale miała to szczęście, lekcja numer 2, że miała mikroskop i ona od razu rozpoznała, że jest to kostia, więc wdrożyła odpowiednie leczenie silniejszych leków na tego typu pierwotniaki. Mówię tak, no skoro to nie są przywry, no to musimy się kierować w tą stronę, mamy podobne objawy, biedny Guinness się męczy i naprawdę na tym etapie, kiedy ja wchodziłam do pokoju codziennie rano, czy sprawdzałam go kilkanaście razy na dzień, to ja musiałam brać głęboki wdech, bo ja nie wiedziałam, co tutaj zostanę. I szczerze mówiąc, po tych atakach, które ja widziałam na bieżąco, ja nie myślałam, że on da sobie radę. W każdym razie, na szczęście ten lek, który ona mi poleciła, był dostępny nawet u nas w centrum ogrodniczym, więc oczywiście go kupiłam i zaaplikowałam. I powiem wam, że to była pierwsza poprawa, kiedy widziałam, że coś jest Guinnessowi lepiej. Wprawdzie jego nos nie oczyścił się całkiem, ale było lepiej i nie miał już takich intensywnych ataków. Hej Guinness, no chodź tutaj. Wstydzi się.
Jeszcze wam muszę powiedzieć, że chyba po tym pierwszym leczeniu ja stwierdziłam, że może w tym nosie po prostu coś mechanicznie mu utknęło. Jakiś fafroch. I po prostu może trzeba go wyciągnąć. Wzięłam go na drobną operację i próbowałam to wyciągnąć. Oczywiście wiecie, jak wygląda nos żerybki, to jest bardzo malutka rzecz i nie chciałam mu tam grzebać jakimiś ostrymi narzędziami, więc po prostu patyczkiem do ucha próbowałam mu to wyciągnąć, ale to było takie rwące się i to całe jądro tego po prostu siedziało dalej w nosie. Więc niestety ta operacja nie została zakończona sukcesem, a nie chciałam też wysysać tego jakoś strasznie, bo też nie wiedziałam jak to tam, co to jest właściwie, więc po prostu go tak zostawiłam. No i po tym leczeniu, to leczenie było długotrwałe, a jeszcze wam muszę powiedzieć, że między tymi wszystkimi cyklami leczenia i kiedy czekałam na leki i te wszystkie podmianki wody, tam oczywiście cała procedura, dezynfekcja sprzętów i tak dalej. Dostawał leki różne na wzmocnienie z witaminami, minerałami, aloesem i tak dalej. Po tym leczeniu było mu całkiem w porządku, chociaż nie dobrze. To znaczy, że dalej się ocierał, dalej dziwnie pływał, miał trochę lepszy nos, ale nie miał tych strasznych ataków, więc szliśmy w dobrą stronę, ale nie do końca pomogło. Czyli okazało się, że trop był dobry, ale nie mogłam też przedłużyć tego leczenia więcej niż zalecała producent i też bałam się sama od siebie narzucać większe dawki. Więc postanowiłam, że skoro jego stan jest stabilny i jest lepszy, to znowu zrobimy mu jakiś tydzień, dwa przerwy i będziemy podmieniać wodę, robić znowu ostrą regenerację. Po jakichś 10 dniach tego, kiedy już właściwie myślałam, że będzie gotowy do leczenia, jak zwykle rano przychodzę do pokoju, jak zwykle głęboki wdech, bo nie wiem co zostanę i ku mojej radości Guinness pływa sobie radośnie, ale mówię, a gdzie jest Bonbon? Niestety Bonbon dryfował do góry brzuchem, tutaj pod filtrem. Straciliśmy Bonbona i na tym etapie też nie wiedziałam, tak naprawdę to była zagadka, bo Bonbon nie miał, przysięgam, nie miał żadnych objawów. On był cały czas aktywny, wesoły, kiedy Guinness właśnie siedział tak niemrawo sobie tutaj w rogu. To Bonbon latał w tą i z powrotem. Jedyne co, no to Bonbon miał kilka guzów. Pierwszy guz, jaki w ogóle zaobserwowałam, był pod okiem tym zdrowym, w środku właściwie. Takie przebarwienie, guz, ciężko to powiedzieć. Drugiej, mniej więcej po drugiej stronie tam, gdzie między tym utraconym okiem a nosem, a trzeci był największy i był na boku. Był tak duży już, że odstawały mu łuski, ale tylko z tej strony. Ale nie widać było, że wpływa to jakoś na jego jakość życia. No i tak pierwsza taka myśl, że no może Bonbon jest przeleczony, no ale to już było dawno po leczeniu. Nie wykazywał żadnego stresu podczas leczenia. Też oni byli ze sobą cały czas, więc musiał być leczony. Nie mogłam teraz wyjąć Guinnessa, skoro to jest pasożyt i też prawdopodobnie bardzo zaraźliwy. No więc nie stawiałam, że to są leki. Myślałam, że to będą prawdopodobnie może te guzy, zwłaszcza, że ten jeden był tak blisko serca. Myślałam, że może jakiś ucisk na serce i po prostu. W każdym razie cieszyłam się, że Bonbon nie męczył się, bo właściwie to było z dnia na dzień i zupełnie nieoczekiwane. Ja myślałam, że Bonbon jest niezniszczalny. Przeżyłam to bardzo, oczywiście, no ale nic. Stwierdziłam, że w takim razie muszę przynieść tutaj orandę, bo ta czerwona oranda w dużym akwarium nie dawała sobie rady. Właściwie u niej z tygodnia na tydzień było coraz gorzej i ona już przez te ostatni może tydzień pobytu w dużym akwarium przez większą część czasu dryfowała do góry brzuchem. Wyglądała strasznie, ale bałam się ją przynieść tutaj, bo wiedziałam, że jest bardzo słaba i jeśli dostanie leki takie grube, no to może ją to jeszcze bardziej zestresować. Też nie wiedziałam, na ile transmisja tam przeszła do dużego akwarium, więc oni też byli przeleczeni, ale prewencyjnie. No więc jak tylko straciliśmy Bonbona po dużej podmiance wody, oranda przyszła tutaj. I powiem wam, że ona odżyła i Guinness też przy niej odżył. Ona w Guinnessie była po prostu zakochana na maksa. Pływała cały czas koło niego. Mam gdzieś filmiki, po prostu no śmiesznie było ich obserwować. I były takie momenty, że praktycznie pływali synchronicznie. Myślałam, że to będzie ich przyjaźń na lata. Chociaż oranda Milkshake miała też tutaj kilka złych chwil.
Zdarzało się dryfować do góry brzuchem i też miało jeden taki dzień, pamiętam na Instagrama nawet wstawiałam zdjęcia, że po prostu przesiedziała cały dzień na dnie ze złożonymi płetwami, ale następnego dnia ona była super, pływali dalej razem i też nawet chyba dodawałam zdjęcia, że wszystko jest ok. No w każdym razie ich przyjaźń układała się ok. Ja w tym czasie organizowałam kolejne leki o innym składzie, ale targetujące właśnie te pierwotniaki, o które podejrzewaliśmy. Więc ona trafiła na ten okres regeneracji Guinnessa, gdzie były witaminki i dużo podmianek wody, cały czas czysta woda, kontrola parametrów, dezynfekcja wszystkiego, cały czas. Już właśnie teraz nie pamiętam nawet ile ona tutaj siedziała, a w każdym razie siedziałam sobie w pracy i na przerwie nagrywałam filmiki, jak oni się świetnie bawią. Wysłałam do koleżanki, bo po prostu o randę go zaczepiała Guinnessa, a potem bawili się bąbelkami. No super widok. I tak pracuję sobie i od czasu do czasu się odwracam do akwarium i patrzę na nich. I po prostu aż serce mi rośnie, że taka piękna przyjaźń się między nimi nawiązała. Na następnej przerwie odwracam się, a Oranda dryfuje do góry brzucha. A więc oczywiście podchodzę jak zwykle do niej, to jest widok, który ja widziałam 100 000 razy, więc jakoś mnie tam specjalnie nie przejął, ale zazwyczaj jak do niej się podchodzi, czy próbuje się z nią interagować, no to ona się odwraca na normalnie i sobie płynie dalej, ale tym razem nie. I od razu kolejna rzecz, sprawdzamy czy rusza oczami, bo czasami jak była w takim słabszym stanie, zwłaszcza na dole w dużym akwarium, to chociaż oczami ruszała, nie rusza. Sprawdzamy skrzela, nie rusza. Czyli kolejna rybka stracona. To był dla mnie szok, cios, po prostu kolejna nieoczekiwana śmierć ryby. To jak tego przeżyłam, nie będę tutaj nawet opisywać, bo chcę opowiadać chronologicznie i profesjonalnie, bez zbędnych emocji, ale wiecie jaki ona miała charakter i że była też jedną z moich pierwszych welonów, którą ratowałam za wszelką cenę. No i było mi z tym strasznie źle, bo nie jestem głupia, żeby nie widzieć, że to są dwie ryby, które były z Guinnessem, tak? Więc można by przypuszczać, że to Guinness je czymś zaraził, tylko że ona oprócz tego jednego słabszego dnia i dryfowania do góry brzuchem też nie miała żadnych objawów. Także nie mogę powiedzieć, że to jest połączone z Guinnessem, ale też nie mogę tego wykluczyć. Znowu tutaj moja wina, bo oczywiście cały czas ociągałam się z zakupem mikroskopu i gdybym miała mikroskop, prawdopodobnie o wiele lepiej i szybciej przebiegałoby leczenie. Mikroskop mam już zamówiony. No ale tak, w końcu doszły te leki. Guinness został sam. Na tym etapie stwierdziłam, że ja wywalam stąd prawie wszystko. Jak widzicie, już tutaj tylko trochę piasku zostało. Wywalam go na raty, bo tutaj są też ślimaki. Po utracie Orandy dałam mu chociaż ślimaczki, więc ciężko mi go czasami pozbierać, bo te ślimaki sobie siedzą tutaj na dnie. No i zapodałam mu tym razem leki na stary, sprawdzony sposób, zarówno w akwarystyce, jak i u karpikoi, na takie pasożyty, ale to była dawka taka trochę akwariowa. I potem znowu mu było lepiej. Tym razem zniknęła mu całkiem wydzielina z nosa i mniej się ocierał, ale jak tylko skończyło się leczenie, znowu mu było źle. I teraz właśnie jesteśmy na tym etapie, że znowu jest w gorszej kondycji, więc za każdym razem, kiedy mam dodać jakiś lek, sobie mówię, że to już musi być to ostatnie, bo ja nienawidzę leczyć i nie lubię takiej niepewności i że to musi być ten ostatni, bo ja też wiem, że po pierwsze nie służy mu to, że siedzi tutaj sam. Po drugie też wiem, że każdy lek go osłabia. On i tak jest zestresowany. Na pewno na jego psychikę też nie działa najlepiej, że stracił 2 współtowarzyszy. Więc tym razem będę szła w bardzo podobny lek, ale o dużo większej dawce i to jest lek z działu oczywiście dla karpikoi. Jesteśmy na takim etapie, że no, minęły już 2 miesiące. I nic nie pomaga, więc po prostu to już naprawdę jest ostatnia rzecz, którą spróbuję. Jak widzicie, po tych wszystkich lekach trochę mu jest lepiej. On tutaj miał całe takie białe smugi, już mu się to fajnie goi. Także myślę, że no to już jest ostatnia rzecz, ale też nagrywam ten odcinek, bo wiem, że moje
teksty motywacyjne mu nic nie dają, więc może jeśli będzie otoczony dobrą energią i ciepłymi myślami, to damy radę uratować Guinnessa i będzie mógł w końcu wrócić do dużego akwarium. Wprawdzie nie wcześniej jak po Nowym Roku, bo wtedy dostanę mikroskop i jeśli tędy będzie czysty, to dopiero wtedy będzie mógł iść do dużego akwarium, bo na pewno nie będę chciała ryzykować zdrowia i życia kolejnych rybek. W międzyczasie też chciałam powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają i wiem, że sprzedawca nie sprzedałby mi chorej ryby. I też prawdopodobnie to stres z transportu, zmiana otoczenia, zmiana parametrów wody wywołała jakąś chorobę, która prawdopodobnie już w nim była gdzieś przeoczona może. Nie mam do nikogo pretensji, sprzedawca wysłał mi też leki, bo miałam problem, żeby zdobyć. Cały czas był w kontakcie, pytał o niego, w końcu jak widział moją bezsilność, to stwierdził, że no ja ci oddam za niego kasę. To oczywiście nie chodzi o pieniądze i moim punktem honoru i w ogóle marzeniem takim jest, żeby go uratować. Naprawdę jest piękną rybą. Tak jak po tym ostatnim leczeniu, pierwszy raz na mnie spojrzał, po prostu aż mi się zrobiło ciepło na serduszku. Bo chciałabym wiedzieć, jaki on naprawdę jest. On teraz jest bardzo smutny, zestresowany, wiem, że brakuje mu towarzystwa. Także chciałam Was prosić o takie wirtualne kciuki dla niego i dużo ciepłej energii. Będę oczywiście zdawać relacje, jak idzie leczenie i mam nadzieję, że to już jest ostatnie leczenie i zaraz po Nowym Roku śmiga na dół, żeby tam uświetniać moje akwarium swoimi pięknymi, długimi płetwami, które zresztą są przeszkodą i powiem Wam szczerze, że nie kupiłabym już drugi raz takiej ryby, bo one czasami mu ciążą, działają tak trochę jak żagiel, bo jak na przykład je pożywienie, to one się tak rozkładają, że po prostu trochę go ściąga do góry, ale Guinness jest przepiękną rybą i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego, skoro jak widać jest na tyle silny i uparty, że dalej tutaj jest po tych 2 miesiącach nieustannej walki. Trzymajcie za niego i za nas kciuki. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny odcinek.